Witaj.pl. Co tak siedzisz i zamulasz? Co, Ania? Przecież benefit niedawno wpłynął na konto. Dawaj dzisiaj na grubo. Chcesz na grubo? Wy też chcecie na grubo? No to jedziemy do grubego. Witajcie moi drodzy. Dzisiaj wybieramy się do lokalu o nazwie... No i właśnie, problem polega na tym, że w dzisiejszych orwellowskich czasach nie mam pojęcia, czy w ogóle takie słowo można wypowiadać. Trudno, w najgorszym wypadku obetną zasięgi, które i tak jeszcze nie są za wielkie, ale rośniemy w siłę i za to jestem Wam mega wdzięczny. Wybieramy się dzisiaj do Luton, do lokalu o nazwie U Grubego. A swoją drogą powiem Wam, że oczywiście nie mam pojęcia, w jakiej wadze lata kolega, nie za bardzo mnie to interesuje. Ja tu jestem od sprawdzania jedzenia, a nie ludzi wagi. Taka ciekawostka, pamiętam za dzieciaka zawsze tak było, że jak ktoś kogoś nazywał na przykład mały, to on w ogóle mały nie był, nie? Także ciekawe. Ani waga, ani wygląd mnie nie interesuje. Natomiast interesują mnie dwie rzeczy. Pierwsze to jest jedzenie, a drugie to są wajby, bo może być jedzenie dobre, a jeżeli właściciel to gbur, to sorki, drugi raz tam nie zagoszczę. Dlatego taka moja YouTube'owa misja, aby Wam pokazać miejsca, aby Wam pokazać ceny, aby Wam powiedzieć, jakie są wajby, no i porcje, etc. Także pamiętajcie, albo dla nowych info, po każdej wizycie zjawiamy się w studiu na podsumowanie. Ja jestem od jedzenia, jestem od powiedzenia Wam, co myślę na temat lokalu, jestem od powiedzenia Wam, ile to kosztowało, a nasza Ania jest ekspertką w dziedzinie faktów i ciekawostek na temat danych miejsc, do których się wybieramy. Kącik.pl bawi, Ania uczy. Dzisiaj jedziemy do Luton. Czyli co, Aniu, masz coś ciekawego dla nas na temat Luton? Luton to miasto w hrabstwie Bedfordshire, około 50 km na północ od Londynu. Znane z ciekawej mieszanki kulturowej, przemysłowej historii i dynamicznego rozwoju. Oto kilka ciekawostek. Przemysł motoryzacyjny. W przeszłości Luton było centrum produkcji samochodów Vauxhall. Fabryka powstała tu w 1905 roku. A choć dziś produkcja została ograniczona, miasto wciąż jest kojarzone z tą marką. Karnawał w Luton. Luton International Carnival to jeden z największych jednodniowych karnawałów w Europie, porównywalny z tym w Notting Hill. Organizowany jest zwykle w maju i przyciąga dziesiątki tysięcy uczestników. Różnorodność kulturowa. Luton to jedno z najbardziej zróżnicowanych etnicznie miast w Wielkiej Brytanii. Mieszkańcy pochodzą z różnych części świata, w tym z Azji Południowej, Afryki, Europy Wschodniej i Karaibów, co widać między innymi w lokalnej kuchni i festiwalach. Bliskość do natury. Mimo miejskiego charakteru, Luton otoczony jest zielonymi terenami. W pobliżu znajdują się malownicze Chiltern Hills, idealne na piesze wycieczki. Moi drodzy, witamy w Luton. Siemanko, jesteśmy na miejscu. Powiem Wam, że mam mega farta, bo patrzałem na Google Mapach i na ulicy, na której znajduje się lokal, jest miejsce tylko na 4-5 samochodów, nie? Po prostu wjeżdżałem i ktoś akurat wyjeżdżał. Mega fart, ale dla pewności dam Wam tutaj ten parking, bo to jest tak jakby po drugiej stronie ulicy, nie? To też z Laczka może będziecie mieli 3 minuty. Także co? Głodny, zmęczony jazdą, idziemy do Grubego. Mam nadzieję, że będzie na grubo. PL-owska armia, Luton, U Grubego. Idziemy.
Hej, zamówienie już złożone jest i powiem Wam taką szybką prywatę, że w momencie, kiedy oglądacie ten epizod, to ja niedawno miałem moje 40 urodziny, w tym 20 lat w Anglii i co? Moje zdrówko tym razem, chociaż Wasze też. A dzisiaj pijemy gin z tonikiem, przepięknie podany. W ogóle zanim wypiję, to zobaczcie sobie na szybkości. Tak się prezentuje. Słomkę wyciągamy. No i co? Za Luton, za grubego, za Was, moi drodzy widzowie, i co? I za mnie, staruszka Darka. Zdrówko. Hej, wjechał żurek i ja już sprawdziłem, że w nim są grzyby. Nie mam pojęcia, nie pamiętam, czy w żurkach są grzyby, tylko jeżeli chodzi o mnie, to jest tylko i wyłącznie na plus, bo ja uwielbiam grzyby. Dobra, nie muszę Wam mówić, jak jestem strasznie głodny. Zaczynamy. Jeszcze raz. Chodźcie, pokażę Wam. 2 jaja, kiełbaska i widoczne tam grzybki. Powiem Wam, że koleżanka, którą serdecznie pozdrawiam, powiedziała, że to jest bestseller. Nie dziwię się. Pyszny żurek. A do tego dostajesz jeszcze koszyk chlebka polskiego. Żeby nie było, jajko też tutaj jest, czyli co? Przekrajamy je. Idealne jajo, idealna zupa i grzyby znajdujące się w niej i do tego chlebek idealny. Już mieliśmy się przenieść do maina, ale to byłoby nie fair trochę dla Was. Powiem Wam coś o tej zupie, że po pierwsze jest dobra, a po drugie, co jest też ważne, ona jest naprawdę wielka. Zobaczcie na tą michę. A tu jest moja łapa. Main już jest zamówiony, nie tyle zamówiony, on już tutaj jest, jeszcze go nie widzicie, a ja już tylko patrzę. Po pierwsze, zobaczyłem go właśnie na ich tablicy i na Facebooku. Pamiętajcie, linki zamieszczę w przypiętym komentarzu i w opisie. I to od razu przykuło moją uwagę, bo to jest coś mniejszego, nie? Po drugie, mus do tego dania, które teraz widzę, a nawet z nazwy dla mnie to był mus, że musiało wjechać bro. I bro namysłów. Ja piję z butelki, bo nie za bardzo chce mi się ze szklanki, skoro jest piwo z butelki, ale żeby nie było, że szklaneczki pokala nie serwują, pokal jest. Także co? Jeszcze raz, Luton u grubego, za grubego. A co wjechało? Wjechał chłopski garnek. Masakrycznie. Od razu ta nazwa mi się kojarzyła z wędlinami, z ziemniokami, z cebulą nawolonego, nie? I tak też jest, ale jest jedno coś, co mi się nie za bardzo podoba i taka malutka sugestia, ale o tej sugestii dowiecie się w podsumowaniu. Także nie ma na razie co sugestiować. Próbujemy. Do tego ogórasy i buraczki, jeszcze ich nie widzicie. Dajcie jeszcze raz spróbować, to Wam pokażę wszystko. Mega. Chodźcie i patrzcie. Dobra, jest garnek. Jest tu parę naprawdę rodzajów mięsa. Mi się zdaje, że jeszcze nawet tutaj jest kapusta wyczuwalna. No i co? Są kiszaki i są buraki, które dla Was zaraz spróbuję. W ogóle te stoły tutaj są idealne, naprawdę tą kamerę mogę wszędzie dać.
I to jest 4-osobowy stół i powiem Wam, że naprawdę tutaj 4 osoby komfortowo się zmieszczą, a tym bardziej jeżeli to są 4 osoby, które tyle pochłaniają jedzenia co ja. Dobra, to już spróbowaliśmy, kiszak wjeżdża. Idealny, chrupki, kiszak, nawet jeszcze jednego zjem. No i wjeżdżają buraczki. Ja powiem Wam, że często buraczki jem, ale takie ze słoika nie będę ściemiał, po prostu ze słoika jem. A te fajnie z cebulką, fajnie przyprawione, naprawdę dobre. Powiem Wam, że jechałem do Grubego 185 mil, prawie 3,5 godziny i jedyne danie, o którym myślałem, to było to. Starter podejrzewałem, że wezmę sobie jakąś zupę, deser też wiedziałem jaki wezmę i zobaczycie sobie ten deser za chwilę, ale główne danie miałem tak na to ochotę i a co najlepsze, danie nie zawiodło. Jeżeli uważacie, że będę jechał ponad 3,5 godziny, no nie ponad 3,5 godziny, 3,5 godziny mniej więcej, do domu bez kawy i deseru, to się mylicie. Wjeżdża specjalność dnia w tym lokalu. To znaczy nawet nie specjalność dnia, oni po prostu mają to często i to też przykuło moją uwagę, czyli co? Naleśniki na słodko, z kremem, z lodami i co? Czarnucha. Czasy orwellowskie, nie można powiedzieć grubego, nie można powiedzieć kawa czarna, którą teraz spróbuję dla Was, bez cukru, bez mleka. Hej. Potrzebuję jej dzisiaj. Kawa kawą, naleśniki muszą wjechać i co, jak to mawiają tutejsi, don't judge book by its cover, trzeba, czyli nie oceniaj książki po okładce, trzeba to spróbować. Dobra, wjeżdża naleśnik. Dokładnie to, czego się spodziewałem. To znaczy, o co miałem nadzieję. Lód. I to jest Raffaello. Powiem Wam, że ten naleśnik, to znaczy 2 naleśniki, bo ja wziąłem sobie 2, można wziąć sobie 1, ale u grubego na grubo dzisiaj 2 wjeżdżają. Naprawdę jest dobry. Do tego, chyba już Wam pokazywałem, macie krem, lody, maliny, borówy, nawet wiśnie. Wiśnie też sobie spróbuję za chwilę. I truskawy. Żeby nie było, że rzucam słowa na wiatr, to nie jest nawet wiśnia, to będzie bodajże czereśnia. Słuchajcie, nie zamulamy tego epizodu. Ja dokończam ten deser, dopijam tą kawę i uciekamy na podsumowanie. I mam nadzieję, że Wam się studio moje dzisiejsze spodoba. Ej, opuszczamy lokal u Grubego i wyjeżdżamy z Luton, ale... Bo mimo, że wyjechaliśmy z Luton, to nie wyjechaliśmy za daleko. Piękno tego kanału polega na tym, że pokazuję Wam miejscówki polskie serwujące polskie jedzenia, ale oprócz jedzenia i lokalu na podsumowanie zaczęliśmy jeździć w miejsca blisko, znajdujące się blisko, w tym przypadku blisko Luton. Wieje niemiłosiernie, chociaż próbę już na wietrze mieliśmy i jeżeli chodzi o ten epizod, to z dźwiękiem wyszło. Mam nadzieję, że teraz też tak będzie. Jesteśmy w rejonie o nazwie Sharpenhall Clappers. Jest tutaj mały parking, można sobie zostawić samochód, pospacerować, zobaczyć te widoki przepiękne. Tu jest naprawdę polsko. A co jest najlepsze, to to, że
ta miejscowość jest tak naprawdę z 15 minut z Luton. Dobra, miejscowość miejscowością, piękne widoki pięknymi widokami, ale my tu przyjechaliśmy w celu omówienia dzisiejszej miejscówki, a dzisiejszą miejscówką był lokal u Grubego. I zanim wjadę w ceny, to pozwólcie, że podzielę się moją opinią na temat lokalu, na temat właścicieli, których poznałem. No i co, zaczynamy. No więc co, udało mi się z tym parkingiem, jakby co, nie ma problemu, tam jest po drugiej stronie ulicy naprawdę ten NCP, to są wielkie parkingi, tam możecie sobie zaparkować. Lokal naprawdę sporych rozmiarów, fajnie wygląda, chyba nawet nie jedne, po prostu najwygodniejsze siedzenia, na których siedziałem, mega wygodne, duże stoły, tam 4 osoby mogą naprawdę ucztę sobie zrobić przy tych stołach. Spory wybór, dowiedziałem się, że jeżeli chodzi o dania, to zmieniają to systematycznie w miarę często, po prostu chodzi o to, żeby klienteli się nie znudziły potrawy, żeby było to wszystko świeże, jeżeli zobaczą albo wpadną na jakiś pomysł zrobienia czegoś, to tak zrobią i to jest fajne. Nie ma takiej stagnacji w menu, że wiecie, że cały czas tylko kotlet i kotlet, nie? Jeżeli chodzi o moją uwagę dotyczącą maina, to chodziło o to, że to jest chłopski garnek, albo swojski garnek, już nawet nie pamiętam. Tak czy tak, słowo garnek było kluczowe. I powiedziałem po prostu, że fajnie byłoby, jakby to było podane w takim małym garnuszku. No i co? I właściciele, bo to nie jest tak naprawdę u Grubego, to bardziej powinno być u grubych albo u grubasów, nie wiem. Są dwóch braci, których serdecznie pozdrawiam i jednego z braci ukochana, która mnie obsługiwała. Powiedzieli, nie tylko powiedzieli, bo pokazali mi, że tak, mają takie naczynia, tylko że w takim okresie busy jest to bardzo niepraktyczne. Także naczynie naczyniem, jeżeli chodziło o danie, co sądzę, jakie smaki, to będzie za chwilę. Kolejna organizacyjna rzecz, lokal takich rozmiarów, naturalne jest to, że wynajmują pod chrzciny, pod komunie, wesela. Tam kiedyś były jakieś imprezy na dole, ale po prostu więcej to przynosi kłopotów niż pożytku. Cokolwiek wiem na ten temat, bo parę lat spędziłem na tak zwanych bramkach i po prostu wiem, jakim szkodnikiem jest klient pijany. Bez zbędnego zamulania wjeżdżamy od razu w ceny. Wizytę naszą Grubego zaczęliśmy od gina z tonikiem. Ten gin z tonikiem kosztował 7 funtów. Do maina wjechało piwo namysłów. Piwo kosztowało 4,50. Ale zanim ten main wjechała zupa. Dzisiaj na pierwsze danie mieliśmy żurek i żurek kosztował 6 funtów. Chłopski garnek, danie, które przykuło moją uwagę na ich Facebookach i taki chłopski garnek kosztował 17 funtów. 3,5 godziny do domu, naturalnością było to, że musiał wjechać deser, a deser wjechał podwójny, bo możecie sobie jednego wziąć, ale ja jestem pazerny na deser. Wjechały 2 naleśniki i te naleśniki kosztowały 14 funtów. Kawa czarna, bez cukru, bez mleka, amerykana kosztowała 2,50. Za całość u Grubego w Luton zapłaciliśmy 51 funtów. No i dobra, szybkie omówienie cen. 51 funtów na jedną osobę. Jeżeli ktokolwiek powie, że to jest sporo, to widocznie albo nigdzie nie wychodzi, albo pierwszy raz oglądasz mój program, za co dziękuję. Ja wziąłem fulla, czyli i koktajl, drink, i drinka, i piwko, i maina, i to fulla, nie? Nikt tobie nie każe tego wziąć. Po prostu nie widzę sensu recenzji lokalu i recenzji jedzenia bazując tylko na jednym daniu, czyli wiesz, że tam full dla mojej przyjemności i dla waszej przyjemności. Uważam 51 funtów za to, co zjadłem, za to, co wypiłem, kwota jak najbardziej racjonalna. Jeżeli chodzi o jedzenia, porcje naprawdę spore. Powiem wam, że ta zupa, nie dość, że ona była przepyszna, ale ona była naprawdę spora, nie? Do tego chlebek jeszcze, fajnie to wszystko wyglądało. Ten garnek też był pyszny. To w ogóle danie było, które
obowiązkiem jest zamówić z piwkiem. Jeżeli chodzi o naleśniki, też zauważyłem naleśniki zanim tutaj przybyłem i już wiedziałem, że na pewno to sobie wezmę. Powiem Wam tak z czystego sumienia, że jeżeli jeden bym wziął, to naprawdę już byłbym najedzony, nie? Ale chciałem dwa w razie czego i nie zawiodłem się. W smaku dobrze, obsługa przemiła, właściciele super, lokal fajny. Chyba spodziewacie się, jaki będzie werdykt. Zanim ten werdykt nastąpi, to przede wszystkim chciałbym Tobie podziękować, drogi widzu, za to, że oglądasz, za to, że spędzasz te parę minut ze mną, a nie na jakichś bezsensownych, wysysających z nas energię dramach. Co? Napiszcie w komentarzu, czy byliście u Grubego albo u Grubasów. Nie wiem, bardziej pasuje u Grubasów, chociaż ani kolega jeden, ani kolega drugi Grubasem nie jest. Dajcie znać, czy próbowaliście garnek chłopski, bo dla mnie to było danie takie numer jeden, to było takie główne danie, na które widziałem, że na pewno zamówię, nie? Dajcie znać, czy może tutaj w rejonach byliście. No i co, nie przedłużając niepotrzebnie tego epizodu, wjeżdżamy w werdykt. Lokal u Grubego w Luton uważam za... To są fanfary dla świeżaków, jakby nie wiedzieli. Za lokal, który smaczy. Nie mogło być inaczej. Fajnie wygląda ten lokal, przemiła obsługa, fajni, spoko właściciele, jedzenie mega dobre. Czuć było, że to takie świeże jest jedzenie, nie? Uwielbiam takie coś. Naprawdę jest sporo do wyboru. Mimo tej takiej zmiany tych menu regularnych, to było tam sporo naprawdę dań. Wygodne siedzenia. Niesamowicie wygodne siedzenia. Także słuchajcie, dzięki jeszcze raz za Waszą tutaj obecność. Życzę Wam spokojnego tygodnia, bez aferek koperkowych, nie przepracowywać się w pracy i wychodzić w takie śliczne miejsca. Ja sobie tutaj posiedzę chwilkę na tej ławeczce, bo kamera jest na ławeczce, którą teraz właśnie widzicie. I zobaczycie, jaki będę miał widok przez parę minut i co, zbieramy się, jadę do domu. Jak dojadę, to wyjdzie epizod w następną niedzielę o 19 UK czasu, a jak nie dojadę, to nie wyjdzie epizod. Słuchajcie, trzymajcie się, dzięki i do następnego.